Proszę Państwa, zwycięski, potwornie wzruszony po tej wygranej Krystian Blezień. Ja muszę powiedzieć, 20 lat jestem w klatce KSW i tak się zastanawiałem, czy kiedyś doczekam się tego momentu, żeby doświadczyć człowieka z Dębicy w klatce. Jest Krystian Blezień i jest Krystian Blezień zwycięski. Co czujesz? Czuję się wyśmienicie, wiesz co chodzi. Wizualizowałem sobie, że mam z tobą wywiad, że tu walczę, wiesz co chodzi. To było marzenie w ogóle wystąpić dla organizacji KSW. Z takiej małej Dębicy, sam wiesz jak się jest ciężko przebić, więc bardzo dziękuję wszystkim kibicom po pierwsze, że są ze mną, bo oni zawsze są ze mną. Dziękuję moim trenerom oraz sponsorom i dziękuję organizacji, że na mnie postawiła i mogłem spełnić swoje marzenie i tu zawalczyć. Oraz swojemu menadżerowi Arturowi Gwóździowi, bo bez niego by też tego nie było. Co ja myślę, że tak. Miasto może być małe, jak człowiek ma duże serce, duże ambicje i duże plany, to się udaje. Czy ta walka czymś cię zaskoczyła? Czy twój rywal robił dokładnie to, co spodziewałeś się ze sztabem, czy też zawalczył troszeczkę inaczej? Wiesz co, nie, tego się spodziewaliśmy. Tu mam Kozaka koło siebie, Radka Piechnika, który go przeanalizował bardzo dobrze oraz chłopaki, które mnie wspierali z Grapplingu Kraków, z Centrum Sportu Walki oraz z Rzeszowa, więc jestem bardzo dumny i nie zaskoczył mnie niczym, ale ciężko uderzał i ciężko kopał, nie? No to ciesz się chłopaku tym wieczorem, parafrazując Pudziana, Dębica górą. Krystian Blezień, wygranym w swoim debiucie. Michał, widzę, że tu dużo emocji na twojej twarzy. Witamy bardzo serdecznie w KSW. Wciąż niepokonany, znakomity debiut w swoim wykonaniu. Jeszcze raz, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim moich kibiców. Powtórzę słowa Izraela Adesani, może tutaj KSW to nie jest nic wielkiego, ale życzę wam wszystkim, żeby każdy z was poczuł taki poziom szczęścia jak ja dzisiaj. Naprawdę nic więcej nie mam do powiedzenia. No to jak nie masz nic więcej do powiedzenia, to ja jeszcze raz serdecznie gratuluję i czekamy na twoje kolejne występy. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Michał Guzik! Sergiusz, witamy bardzo serdecznie w KSW. Od pierwszej sekundy, jak pojawiliście się tutaj w klatce, mówiliśmy z Marianem, z Maćkiem Turskim, że no wisi jakieś skończenie w powietrzu, bo szliście pełnym piecem od pierwszej sekundy. Jak w twoich oczach wyglądało to starcie, no i to zakończenie? To odpowiem jako później. Teraz chciałbym przywitać wszystkich fanów KSW, wszystkich fanów MMA. Moich fanów, co przyjechali, kurwa, za mną tyle kilometrów. Witam włodarzy. A teraz do pytania. No tak jak Kleber wspomniał w wywiadzie, że ta walka długo nie potrwa, bo jak również on i ja lubimy się wymieniać, także nie mogło być inaczej. Tutaj sugerował chyba Kleber i dlatego też te ciosy odklepał, że były w tył głowy. Oczywiście to nie jest twoje zadanie, żeby o tym decydować, to sędzia jest od tego. Łukasz Bosacki uznał, że były prawidłowe. Jak ta końcówka wyglądała w twoich oczach? No i czy się nie zdziwiłeś, że no, tak doświadczony zawodnik, który raczej nie słynie z tego, żeby poddawał łatwo walkę, właśnie odklepuje twoje ciosy? A czy przyjąłeś kiedyś taki cios? Nie, i wolałbym, żebyś mi nie prezentował, jeśli mogę prosić. Albo poza kamerami, bo mam jeszcze trochę walk do skomentowania. To każdy by go odklepał. I myślę, że to jest świetne podsumowanie naszej rozmowy. Szanowni Państwo, nowa siła w kategorii półciężkiej. Sergiusz Zając! Albercik, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj nie przy mikrofonie, a tutaj w klatce. Witamy też oczywiście Twoich fanów, którzy jak zawsze podążają za Tobą po całej Polsce. Powiedz najpierw, o czym sobie tutaj porozmawialiście z Dawidem przed chwilą, kiedy miałem okazję na Was czekać. Dawid powiedział, Możesz po angielsku, nie ma problemu. że potem zaczął już pracować, odczuł ten cios, schował się, ale no mówię, Dawid, nie pracowałeś przez 10 sekund, stary. To co miał sędzia zrobić? Patrzy jak cię bije. No i wyszło jak wyszło. Dziękuję Dawidowi za walkę. Tam mnie łupnął parę razy. Myślałem o tych wojenkach, ale tutaj trener Kamil Paczuski, Robert Jocz, mój menadżer kochany Artur Ostaszewski i mój trener z Wiktorii Szydłowiec, Paweł Surdy mówi, Albert, nie wymianki. Ale ja mam do was jedno pytanie. Jak tam zbieramy ekipę na KSW 100? Słuchaj, Woju, Martin, Maciek, ja jestem. I oni też będą, na pewno. Proszę, już wszystko widzę przygotowane. Albert, no właśnie, a propos tego przebiegu walki, czy cokolwiek Cię zaskoczyło i jak Ci się udało, bo non-stop w Twoich walkach mówimy o tej głowie, że musi wszystko zagrać. No to co dzisiaj się wydarzyło, że Ty wszedłeś do klatki i nie zapomniałeś o tym, co masz robić, tylko jednak
krok po kroku doszedłeś do tego miejsca, w którym twoja ręka wędruje do góry. Słuchajcie, mnie nieraz mój narożnik stopował, ale jest coś takiego jak słowo klucz. A tutaj bym powiedział, że jest pani klucz, która jest klucznikiem i nazywa się Daria Albers. Wszystko siedzi w waszej głowie, gądzie po marzenia. To jest mega ważne, Brawo dla Darii, ale przede wszystkim chciałem bardzo podziękować moim dzieciakom, moim synom, którzy czekali na mnie. I to wszystko chciałbym, żebyście nagrodzili brawami moją żonę Paulinę. Właśnie czekałem, czy dojdziesz do tego, bo byś do domu nie mógł spokojnie wracać. Teraz już możesz zupełnie radosny, szczęśliwy i spokojny. Szanowni Państwo, Albert Odziłkowski! Tak, słuchajcie, Cicatoro, Wiktoria Czyżewska, nie wiem, czy tutaj nie trzeba się zastanowić nad zmianą pseudonimu, nie wiem, na Miss Knockout albo Miss Distraction, bo to się zaczyna robić bardzo, ale to bardzo powtarzalne. Cicatoro, czyli dziewczyna byk, wydaje mi się, że pasuje do mnie. Idealnie, można powiedzieć, to jest za absolutnie uplastycznienie gdzieś tego, co pokazujesz w klatce, natomiast my mamy dzisiaj dumę w studiu, muszę ci powiedzieć, ponieważ zwykle to kobiety mają fantastyczną intuicję. Dzisiaj 3 mężczyzn w studiu, to znaczy moja skromna osoba, Dominik i Marian. Przewidywaliśmy, że możesz ukraść show, że tutaj coś się może wydarzyć niezwykłego, spektakularnego i to wszystko, jak zrobiłaś we właściwym timingu, gdzieś mając mało miejsca, było naprawdę szalenie imponujące. Powiem szczerze, że ja sama jestem w szoku, co tu się wydarzyło, ale ćwiczyłam to z trenerem i wiedziałam, że naprawdę to kopnięcie na głowę może wejść. Okazuje się, że to damskie, żeńskie MMA też może być fantastyczne, też może budzić wielkie emocje, też nam się może podobać. Mam do ciebie prywatny apel, proszę zaprosić na sparring Hienę. Maciek Turski, czekam na sparring, teraz już nie możesz się wymigać. I obiecaj, że to powtórzysz, tę akcję. Jeszcze będzie gorzej. Jeszcze będzie gorzej. Cicatoro, Wiktoria Czyżewska, duże gratulacje. Dziękuję bardzo. I dziewczyno pomarzenia, jesteś bez limitu. I jeszcze tutaj kilka sympatycznych wymian zdań między sportowcami, bo na samym końcu jest jeden wygrany, jeden przegrany, natomiast to jest duży sport i trzeba mieć niebywałą odwagę, żeby do tej klatki wchodzić. Muslim, powiem tak, to był koncert dzisiaj. Koncert. W każdej płaszczyźnie po prostu wiedziałeś, w każdej akcji widziałeś i zrobiłeś prawdopodobnie to, co założyłeś sobie ze swoim sztabem. No, trudno mi znaleźć cokolwiek do poprawy. Witam wszystkich, to znowu ja, nieskromny Czeczen. Mam nadzieję, że od poniedziałku numer 5 w KSW. Nie wiem, co nawet powiedzieć, długo mnie rozpiera, ale tak jak mówiłeś, to jest praca tych ludzi. Arek, współpraca z tobą to naprawdę przyjemność. Gleison, legenda naszego sportu. Thank you for everything what you do. You make me better. Thank you, coach. Manager, Iras, my brat. Dziękuję wszystkim. No. Tak się spodziewaliśmy, że może ukraść show ta walka pomiędzy Marcinem a tobą, natomiast dzisiaj po prostu pokazałeś, jak też wykorzystywać swoje warunki, swój zasięg, jak gdzieś po prostu widzieć pojedynek, mieć odpowiedni timing. Natomiast rozwikłajmy te tajemnice arbuza, bo muszę powiedzieć, że tutaj praktycznie każdy w hali się zastanawia, o co chodzi z tymi arbuzami. Lubię bardzo. Nie wiem, czy jedliście kiedyś arbuzy z tworogiem kiszonym. Bardzo smakuje. A tak, dużo rzeczy się na tym świecie dzieje i ten arbuz też ma symbol jednego kraju, gdzie bardzo dużo ludzi cierpi. Moje serce jest z nimi, płacze. Ciężko mi będzie, ale to jest ten znak solidarności z mojej strony dla nich. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Serdecznie gratuluję. Tak? Jeszcze słóweczko? Słóweczko, ja jestem dumny z pochodzenia, tak jak każdy, kto znajduje tu na tej sali. Dziękuję, chciałbym podziękować Waldemar Kasta, komentarzom, że upominają miasto, gdzie jestem urodzony. Mam tyle fanów, tam siedzą przed telewizorami. Jakbyś mógł w języku ojczyznym podziękować im. Możesz, pewnie. Son masana balkarderes hiladar urus martania se masagal oçtan. Sunt doanaş daş aşbol. Ama suadeki daş status şirituş mayla şarkan lan ve karir dalışım daşın. Boch mahkat ama hizuş da ve bu sabece yijin tan. Doanaş dilaştan schon deres masana. Też wollte noch sagen, danke an meine Spitfires in Berlin.
für eure Unterstützung von Anfang, von Tresen bis auf die Matte, dass ihr mich motiviert und unterstützt habt. Danke euch. Und meine Stadt Neuruppin, ich weiß, dass ihr guckt und mir anfeuert. Danke euch an alle. Ich hoffe, wir sehen uns kurz. Danke. No wiem, że mogłeś tak jeszcze w 64 językach, poprzestaniemy na tych dwóch. Natomiast ja z polskiego punktu widzenia bardzo Ci dziękuję, że spędziłeś sporo czasu w naszym kraju i też respektowałeś ten kraj, respektujesz ten kraj, nauczyłeś się naszego języka, co nie dla każdego sportowca, który u nas jest, żyje, zarabia, jest takie oczywiste. Serdecznie gratuluję. To był naprawdę świetny pojedynek w Twoim wykonaniu, a za chwilę Wally Kasta i ostatnie 3 walki KSW 97. Tak, jeszcze łyk wody i jest z nami już Igor Michaliszyn. Wydaje mi się, że są czasami takie walki, które po prostu trzeba przewalczyć, trzeba wrócić, żeby poczuć rytm, zdrowie i przygotować się do poważnych wyzwań. Dzisiaj było momentami dyskretnie, metodycznie. Dokładnie tak, no. Trener Tomek ułożył taki game plan. Miała być stójeczka, pojedyncze ciosy i mieliśmy walkę ustawiać kopnięciami. Ja jestem z siebie zadowolony w 100%, bo to co założyliśmy to wykonałem. Miałem przede wszystkim wygrać, a dzisiaj trochę musnąłem i był styl anty-grappling striking. Słuchaj, powiedz mi tak, trzecia runda, wychodzisz, wiesz, że jest 2-0 swobodnie, bo to było dosyć jednak czytelne, łatwe do punktowania. I co jest w głowie? Bezpieczeństwo w tej trzeciej rundzie, żeby nie ryzykować i żeby się nie nadziać, czy jednak trenerzy trzymają te lejce, a zawodnik sobie myśli, nie no, tutaj publika się domaga czegoś spektakularnego i chciałbym te ostatnie 5 minut jednak powalczyć trochę inaczej, zdecydowanie agresywniej. Spektakularne walki będą, jeżeli będę miał takie walki, o które zabiegam. To miała być przede wszystkim mądra walka i taka też była. Wracam też po kontuzji szybko, 10 dni przed, więc przede wszystkim miała tutaj zagrać mądrość i tak było. Mądrość zagrała, a skoro wspominasz te spektakularne walki, które gdzieś tam masz w swojej głowie, to jedna z tych spektakularnych walk to... No rewanż, wiadomo. Wiem, że Bartosz będzie z Grzebykiem prawdopodobnie. Ja będę w przygotowaniach, wyjeżdżam właśnie do Stanów. Będę robić wagę. Jeżeli ktoś się wysypie, to zgłaszam swoją chęć. Jestem znowu gotowy wskoczyć nawet na dzień przed. A jeżeli nie, to biję się z każdym. Igor Michaliszyn, zwycięski, dzisiaj znowu na zwycięskiej ścieżce. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Bruno Azevedo, nowa twarz Federacji KSW, no i trzeba powiedzieć, wejście Smoka do Federacji KSW, w zasadzie jedna walka i można myśleć o pojedynku o pas. Que estreia foi essa? A verdadeira entrada de dragão, né? Depois da fazer de primeira luta, você já pode planejar de disputar o cinturão. O que você acha sobre isso? Shimano tá 9. Thank you guys. I'm so happy to be here today. Thank you. I want to take my opponent to this amazing fight. But I come to be champion here. I have a lot of experience out of KSV. It was my first fight here, but doesn't matter for me when I fight. When I close this cage here, doesn't matter. I come to win. I will beat everyone and stay my front. Słyszeliście Państwo, to mamy taki miksik polsko-portugalsko-angielski. Ja zapytałem po polsku, tłumacz przetłumaczył na portugalski, odpowiedział po angielsku. Przyjechałem tutaj wygrać. Oczywiście szanuję Oleksija, zdawałem sobie sprawę, że będzie to wysoki poziom trudności w tej walce, natomiast nie boję się nikogo. Chcę w tej federacji po prostu przenosić góry i wywalczyć pas. Oleksij lubi robić show. Czasami gdzieś tam człowiek musi jednak odpowiedzieć za swoje słowa. Wczoraj, no, powiedziałbym, że był bardzo pewny siebie, mówiąc, że rozjedzie swojego rywala. Czy ty dosłownie mu przetłumaczyłeś to, co powiedział Oleksij, bo być może to dzisiaj była taka hipermotywacja? Troszeczkę przetłumaczyłem, jak najbardziej. Widać, że zadziałało. No to przetłumacz i zapytajmy go, czy to była dla niego jakaś ekstra motywacja w głowie, to co powiedział rywal, czy niezależnie od tego po prostu i tak wyszedłby tak mocno zmotywowany. Então, ontem na encarada ele disse que ele ia te quebrar. Foi uma coisa que te motivou ainda mais para ganhar? I think this is part of the game, you know, like the guys don't want to talk, they don't want to, but we let's see here, you know, we can see here.
Today's my arm is up, you know. A nie, to widać, że doświadczony zawodnik powiedział, to jest część tej gry, to jest normalne, że ktoś w ten sposób powie, żeby wzbudzić zainteresowanie, podnieść gdzieś ten poziom emocji, natomiast na samym końcu następuje tutaj, właśnie w tym miejscu, weryfikacja. Dzisiaj naprawdę spektakularny w tym debiucie dla Federacji KSW Bruno Azevedo. Dziękuję bardzo. Beijo para todo mundo aí do Brasil, amo vocês. Para minha família, para minha mãe, pro meu pai, para minha namorada lá na Tailândia. Thank you guys. A to słuchaj, zapytam jeszcze, tak bonus. Ulubiony brazylijski piłkarz. Qual é o seu preferido jogador de futebol brasileiro? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaucho, ja przetłumaczę, bo on tak powiedział, że nie wszyscy zrozumieli. Ronaldinho. Mateusz, mnóstwo emocji rysuje się na twojej twarzy, naprawdę dzisiaj sporo zawodników miało łzy w oczach i ty też teraz je masz. Mówiłeś o tym, że ludzie cię skreślali po tej pierwszej walce w KSW, ale ty przyjdziesz i pokażesz, na co cię tak naprawdę stać, pokażesz, jakim jesteś zawodnikiem i dzisiaj to udowodniłeś. Numer 2 rankingu, bardzo dobre starcie w kategorii ciężkiej, toczone na wysokim tempie, no i ty dzisiaj byłeś lepszy. Você está muito emocionado agora, igual outros lutadores, né? Ontem você falou que muita gente que te criticava, mas você prometeu uma luta muito bom e essa luta ficou muito bom mesmo, muita velocidade, muita trocação e mesmo assim você conseguiu ganhar com o número 2 do ranking. Como está se sentindo agora? Eu precisava muito dessa vitória. Foram 2 anos sem conseguir ganhar uma luta. Meu mestre tá aqui, ele sabe como foi difícil. Eu pensei várias e várias vezes em desistir, em parar. Mas eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu tinha que provar, eu sabia que eu precisava mostrar um bom trabalho pro KSW, que é o maior evento do mundo. Mój trener, który tutaj był ze mną w narożniku, dobrze wiedział, jak bardzo potrzebowałem tej walki. To były 2 ciężkie lata bez zwycięstwa, ale jestem takim zawodnikiem, który wierzy w swój potencjał i bardzo chciałem się pokazać z dobrej strony w KSW, którą uważam za jedną z lepszych organizacji na świecie. No i co teraz w takim razie? Numer 2 pokonany, podskoczysz w tych rankingach bardzo wysoko. Kiedy i z kim dalej? Então, você conseguir vencer o número 2 do ranking, você vai subir bastante no ranking. O que você está querendo fazer no futuro, agora e quando? Eu quero agradecer o Simon. Ele é um guerreiro, ele é um cara muito duro, ele é muito experimentado no MMA mundial. Eu achei a cabeça mais dura que eu acertei. Eu quero agradecer ao presidente Martin e dizer que meu futuro, preciso conversar com o meu treinador, com os meus empresários, e ver o que a gente vai fazer. Eu quero ter os pés no chão, eu quero fazer carreira aqui dentro do KSW, eu quero ficar o resto da minha carreira aqui dentro. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować Szymonowi za tę walkę, jest naprawdę świetnym zawodnikiem i prawdopodobnie ma najtwardszą głowę, którą kiedykolwiek trafiłem pięścią. Bardzo dziękuję Martinowi i całej Federacji KSW za tę okazję, no i chcę generalnie toczyć swoją karierę aż do końca w KSW. Eu quero dizer que eu sou o único atleta da minha equipe e lá nós temos os melhores atletas do Brasil. Temos vários campeões de eventos internacionais e eles merecem uma chance também. Vou falar dos nomes aqui, Luan Santiago e Geraldo Neto. Jestem jedynym zawodnikiem z naszej ekipy tutaj w KSW, ale uważam, że wszyscy pozostali zawodnicy stoją naprawdę na bardzo wysokim poziomie i zasługują na swoją szansę w KSW. To czekamy na nich. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Mateusz Buffa Szefel. Pierwsze 2 rundy u wszystkich sędziów na korzyść Brazylijczyka, 3 przyznana tobie. Wiedzieliśmy, że to będzie walka trudna, że zawodnik ma przewagę kilkunastu kilogramów. Ja powiem tak, zawalczyłeś w swoim stylu, to znaczy metodycznie, ty jesteś facetem, który świetnie kontroluje emocje, natomiast no, też było widać tę siłę fizyczną też przy wymianach, że po prostu te ręce ważą i co istotne, przy tej wadze są bardzo szybkie. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Dziękuję kibicom z Rzeszowa, z Olsztyna, z Kolbuszowej za to, że jesteście ze mną, z Dębicy, z całego Podkarpacia.
Bardzo mi miło, że przyjechaliście tutaj ze mną. Proszę was, nie wychodźcie, ja dopełnię swoich obowiązków medialnych. Chcę do was wyjść, zrobić sobie wspólne zdjęcie. Dziękuję, że jesteście ze mną. To dwa słowa o tej walce. No jednak wydaje mi się, że bardzo ciężkie ręce i bardzo szybkie ręce. No tak, jak na prawie 120 kg, bardzo szybki, celny. To była fajna walka, mega dużo wyniosę z niej. 3 rundy na pełnym dystansie. Świetnie przygotowany Mateusz boksersko, świetnie przygotowany na moje obalenia. Odrobił zadanie domowe, co dzisiaj pokazał ze mną. Teraz to ja muszę odrobić swoje zadanie domowe i jeszcze mnie tutaj zobaczycie. To jest oczywiste, że cię zobaczymy, natomiast zobacz, to jest kolejna walka bardzo bliska, to jest kolejna walka, która daje ci niesamowicie dużo doświadczenia. Natomiast no powiem tak, niewiele jest w twojej karierze takich walk, gdzie jesteś dużym faworytem na papierze. To są często, no nie ma tych walk na podatki, to są bardzo często jednak te starcia o bardzo wysokim poziomie sportowym, o wyrównanych szansach na zwycięstwo. No tak, dużo osób, bardzo dużo ludzi skreśla mnie przez moje warunki fizyczne. Wszyscy mówią, że jestem lekki, ciężkim, ale myślę, że tutaj w KSW daję wam na tyle emocji, żeby zasłużyłem na to, żeby bić się tutaj o najwyższe cele. Dzisiaj tą walkę przegrałem, ale mogę wam obiecać, to nie koniec. Jeszcze mnie tutaj zobaczycie i jeszcze będę walczył o najwyższe cele. Szymon, to ostatnia kwestia. Co było najtrudniejsze dla ciebie do przejścia w tej walce, jeśli chodzi o rywala z Brazylii? Myślę, że jego pasywne zapasy bardzo mocne. Jeżeli chodzi o boks, nie czułem tutaj większego zagrożenia. Wszystko gdzieś tam było kontrolowane. Nie wiem, może coś ze mną. Mam tutaj świetny sztab trenerski, to oni będą analizować ten pojedynek i oni mi powiedzą, czego brakło i przygotują mnie do następnej walki. Mi na gorąco ciężko jest ocenić swój występ. Bardzo ci dziękuję. Myślę, że możesz być dumny ze swojej postawy. Dałeś z siebie wszystko. Walka była równa, dwóch dużych sportowców. Taki jest sport. Szymon Bajor, bardzo dziękuję.